Czy to wszystko, Panie Michale? Czy coś Pan jeszcze chce usłyszeć? Cześć, nazywam się Adam Niemiec, bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska i zapraszam na krótką prezentację kilku dodatków do serii pudełek Prestona. W tym roku Preston zaprezentował 4 nowe dodatki do serii pudełek. Jest to 4-pintowe pudełko na robaki. Ono przypomina troszkę kształtem to 3-pintowe, które do tej pory było, ale jest od niego wyższe, więc pomieści o 0,7, prawie 0,7 litra więcej robaków, więc jeżeli potrzebujecie użyć więcej robaków, czy trzymać na stanowisku więcej kukurydzy, peletu, a być może potrzebujecie większego pojemnika do mycia rąk, to pudełko świetnie się do tego sprawdzi. Kolejnym dodatkiem jest sitko, takie plastikowe siteczko do przepuszczania białych robaków. To sitko pasuje na pudełko 2, 3 lub 4-pintowe. Dzięki niemu można nad wodą niewielką porcję robaków przepuścić, więc jeżeli chcecie mieć świetną przynętę na haczyk, wystarczy białe robaki wrzucić na to sitko, one sobie przejdą przez otwory, martwe zostaną na sitku i do łowienia będziemy mieli czyściutkie, same żywe białe robaki. Ciekawym dodatkiem jest 3-pintowe pudełko Venta Window Tap. To jest kształtem przypomina dotychczasowe 3-pintowe pudełko, natomiast ma okienka. Te okienka znajdują się na wszystkich bocznych ściankach w górnej części oraz w pokrywie. Tam jest wkomponowana siatka, która bardzo dobrze przepuszcza powietrze. Dzięki temu w tym pudełku można przechowywać żywe przynęty, które mają stały dostęp świeżego powietrza i jest bardzo dobry przepływ tego powietrza, więc te robaki nam nie powinny się w tym pudełku zagotować. Można je dzięki temu transportować, a także przechowywać w lodówce albo na stanowisku. Świetnym pomysłem jest to, że ta wentylacja jest umieszczona w górnej części pudełka. Dzięki temu, jeżeli macie białe robaki lub pinki, które są przesypane trocinami, kaszą, mąką, zanętą, no to one cały czas będą tak jakby ta mąka czy ten inny proszek, który tam dodaliście do tych robaków, on cały czas będzie, bo dno oraz wysoko ścianki są pełne, wykonane z pełnego plastiku. Ta wentylacja jest tylko umieszczona w górnej części, czyli to, czym przesypiecie robaki, pozostaje nadal w pudełku podczas transportu lub podczas przechowywania. Największym pudełkiem w serii pudełek Bait Tap od Prestona jest 6-pintowe pudełko. To jest pudełko, które pomieści 6 pint, czyli mniej więcej 3,4 litra. Może służyć do wielu celów. Możemy przechowywać w nim duże ilości żywych przynęt, czy peletu, zanętę przygotowaną na przykład już do łowienia można w tym przewozić, kukurydzę. Można też przechowywać w nim jakiś sprzęt, akcesoria. Myślę, że tylko nasza wyobraźnia może nas ograniczyć, co w tym pudełku można przechować. Ono ma dosyć smukły kształt i w nim pomieszczą się 2 2-pintowe pudełka na robaki. Pudełko oczywiście ma też pokrywkę, więc tak jak wspomniałem, może też służyć do transportowania i do przechowywania żywych przynęt. Pudełka, które wymieniłem, oczywiście tak jak poprzednie pudełka z serii Bait Tap, mają pokrywy i są tak skonstruowane, żeby można było je układać w stos i przewozić jedno nad drugim. Myślę, że wszystkie te pudełka znajdą się czy w mojej lodówce, czy na mojej bocznej półce. Sitko to oczywiście będę wykorzystywał do przepuszczania białych robaków, ale także myślę, że będę je wykorzystywał do, od przemycia kasterów, odcedzenia kukurydzy. Jak wyleję z puszki kukurydzę, to pewnie będę z tego sitka korzystał. Ono jest lekkie, poręczne, mieści się do pudełeczka, więc będzie bardzo łatwo je transportować. Pudełko 4-pintowe, to będzie mi służyło albo jak magazyn na większą ilość przynęt, ale myślę, że najczęściej będę je wykorzystywał jako taki pojemnik na bocznej półce do mycia rąk. Ewentualnie jak będzie bardzo gorący dzień, to będę też w nim przechowywał ochotkę, żeby duża objętość wody była, żeby ta woda szybko się nie nagrzewała. Dzięki temu ochotka będzie lepiej, dłużej będzie w dobrej kondycji. 3-pintowe pudełka Venta Window Tap
na pewno znajdą się na moim wyposażeniu. One najczęściej będą służyły do transportowania żywych przynęt, białych robaków, być może dendroben. Natomiast 6-pintowe, to duże, podłużne pudełko, no to wykorzystam albo do przechowywania bardzo dużej ilości przynęt, ale też przypuszczam, że będę wykorzystywał na stanowisku jako taki pojemnik na zanętę, glinę, być może jakieś przynęty. Bardzo dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym.